Cześć, witajcie w moim kolejnym filmie. Dalej jestem zdenerwowany, bo to dopiero mój trzeci film tak naprawdę, ale opowiem o hotelu Globale z Playa Estepona. Dlaczego go wybrałem, jaki jest stosunek ceny do jakości, opowiem o wszystkich elementach, które są ważne przy wyborze hotelu, czyli tak naprawdę to, jakie są atrakcje płatne, jakie jest wyżywienie, jakie są pokoje, to wszystko zobaczycie. I co tutaj jest w ogóle fajnego. Oglądacie film do końca w ogóle, bo na samym końcu podam też parę takich przydatnych rad życiowych. Mój syn nazywa je lifehackami. Jak zaoszczędziłem 2000 zł robiąc rezerwację w taki, a nie inny sposób. Jak tu można zjeść w nocy, gdy wraca się późno z wycieczki, co warto, czego nie warto i tak dalej. To będzie na samym końcu takim słowem zakończenia, więc słuchajcie, lecimy. Tak naprawdę będę pokazał cały czas z drugiej strony kamery, więc moja twarz nie będzie widoczna. Teraz tylko na początku i jak będziemy dogrywać końcówkę, to właściwie zaraz dogram, a później wszystko zmontuję. Więc zaczynamy. Na początku w ogóle opowiem o rzeczach, których nie będzie tutaj widać, czyli o otoczeniu hotelu, tak? Hotel jest w takim miejscu, że 400 metrów i to dosłownie 400 metrów od wyjścia jest Aldik. Co to daje? No daje to przede wszystkim, że tak, w sklepiku hotelowym, w którym właściwie niewiele co jest, nie trzeba niczego kupować, bo jest tam drogo, b w sumie nic tam nie ma, w Aldiku można kupić wszystko. Wiadomo, że jesteśmy na all inclusive, więc jakby to nie jest tak, że jest tam żarcie potrzebne. Natomiast ja lubię na przykład mieć wodę przy łóżku, sok dla dzieci. Moje dzieciaki nie za dużo piją, więc muszę w nich trochę tego picia wmuszać, więc to nie jest tak, że o godzinie 21 zakończy się picie w kolacji i później nic nie będą piły do śniadania. Coś tam muszę mieć w pokoju, więc jakby to wszystko można kupić, czy olejek do opalania i tego typu rzeczy. Po drugiej stronie ulicy, głównej ulicy, ekspresówki, którą tu przejedziecie, będziecie wiedzieli, o czym mówię. Tak naprawdę to jest 500 metrów stąd. Jest taki chiński market, gdzie znowu, jeżeli będziecie chcieli kupić dmuchane kółka, pistolety strzykające. Ja kupiłem świeczkę rodzinową mojemu synowi, to wszystko tam jest i też jest w bardzo przystępnej cenie, więc to jest tak naprawdę 500 metrów stąd. Po drugiej stronie właśnie ekspresówki, którą przyjedziecie. I po drugiej stronie ekspresówki są wypożyczalnie samochodów, o których tu mówił nie będę, bo z nich nie korzystałem. Są tam jakieś, nie wiem, czy jest taniej, czy drożej. Ja powiem o tej, która jest tutaj w hotelu i dlaczego ją wybrałem jakby. No, ale to jest jakby tyle z otoczenia hotelowego, a teraz lecimy po kolei, czyli pokoje, Splash World, czyli właśnie te wszystkie wodne światy, animacje i tak dalej. Więc słuchajcie, oglądajcie dalej. Dzięki. Co ważnie, na początek to co najważniejsze, czyli baseny. Teraz widzicie basenik dla dzieci, on jest mega fajny. Mogą się dzieciaki pochlapać w brodziku i tam pochlapać na różnych innych rzeczach, takie maluszki. Później to co widzicie dalej, to przechodzimy do kolejnego basenu. To jest basen z barem, tutaj w najgłębszym miejscu woda ma 1,70 m, w najpłytszym metr. No i leżą leżaki dookoła, w ogóle jest mega słonecznie w Hiszpanii, więc wiecie, to jakby te miejsca pod parasolami są zawsze zawalone, zawsze trzeba zrobić rezerwację. Idziemy dalej, kolejny budynek i znowu zaczął się basen taki właśnie do 1,40 m. To co tu jest fajne, to są te łóżka balijskie, one się mi mega podobały. No i kolejne rzeczy, jak idziemy tak po hotelu, to są restauracja właściwie główna i lobby po prawej stronie. I bar. Bar taki, gdzie podają w szkle, w ogóle gdzie można sobie usiąść, więc jest bardzo fajny. Następnie to, co widzicie, to jest miejsce, gdzie są animacje. I co? I przechadzamy się dalej. Parking, na nim nie ma prawie samochodów, bo tu prawie Hiszpanie nie przyjeżdżają, tutaj z reguły dzieciaki grają w piłkę. Kolejna rzecz to budyneczek, gdzie są takie płatne jakieś tam atrakcje, bilard, można w coś uderzyć, bokser, gry wideo. No i dochodzimy do basenu kolejnego, tu już jest głębszy basen, tutaj jest jakieś granie w piłkę wodną, znowu leżaki, tu jest trochę głośniej, więcej muzyki, ciężej w barze dostać się do kolejki. Tych ludzi trochę tutaj jest, z reguły się chlapią, to raczej nikt nie pływa, mimo że to jest taki basen, gdzie można by sobie spokojnie popływać, a szkoda, że nie ma jakiegoś toru. No i taki wodny świat dla dzieciaków, takich powiedzmy gdzieś tam 5-letnich, 4-letnich, 6-letnich. Pełno zjeżdżalni, jak to mówi mój syn, psikantków i zjeżdżalni, znowu jakiś tam chlapadeł, więc naprawdę fajna rzecz.
Kolejny basen, znowuż to jest basen, gdzie były fale i zjeżdżalnie. Słuchajcie, z tymi zjeżdżalniami, uwaga, bardzo ważna rzecz, tu trzeba mieć 1,20 m, więc te zjeżdżalnie, które teraz widzicie, to są zjeżdżalnie dla dzieciaków, które mają i dla dorosłych, bo ja też na tym jeździłem, mega fajny fan, ale trzeba mieć 1,20 m. I kolejne zjeżdżalnie, to się chyba nazywa cebula, bardzo fajne, bo zjeżdża się do zjeżdżalni właśnie do takiego kółka i wpada się głową w dół w sposób niekontrolowany, mega rzecz, ale tutaj też trzeba mieć 1,20 m. No i dalej mamy już snack bar i taki taras, gdzie można się poopalać. Akurat dzień, w którym kręcę, jest pochmurno, ale można się poopalać. No i następna rzecz, sorry za te ujęcia, ale jakoś tak, nie wiem, nie szło mi, to jest plaża. Ta plaża wygląda strasznie, tam generalnie jakieś takie podejrzane rzeczy, brud, smród, no nie fajnie się tutaj plażuje, w sumie tych chętnych na plażowanie jest mało. No i stoją jacyś tacy, powiedzmy, czarnoskórzy ludzie, którzy sprzedają torebki Louis Vuitton za 10 euro. No to nie jest najmocniejsza akurat część tutaj tego hotelu. O, tu jeszcze jedno ujęcie. Aha, bo tutaj właśnie płatne atrakcje, tam było miejsce do masażu, teraz płatne atrakcje to kawka, rowery, też można je wypożyczyć i sobie na tych rowerach pojeździć, co prawda nie ma amatorów, wypożyczalnie samochodów. Ja cały czas mówię teraz o płatnych atrakcjach. Wypożyczalnie samochodu, tu jest w ogóle stanowisko, pan przychodzi, tu się odbiera samochód o godzinie 8 rano, oddaje klucze na recepcji do 24. Te ceny, ten cennik trzeba na niego uważać, bo tam małym drukiem jest napisane, że w wakacje w ogóle doliczają 10%. Do tego 30 euro za pełne ubezpieczenie. W Hiszpanii to trzeba je brać, bo oni tłuką się tymi samochodami niemiłosiernie. No i jakby cena jest jaka jest, to widzicie. Fajna atrakcja w ogóle w lobby, można się przyjechać do Puerto Banús, czyli takiego mega bogatego kurortu z jachtami za darmo. Ręczniki plażowe trzeba sobie wypożyczyć, ale to jest zwrot 10 euro, oni go zwracają. Rowery, jak widzieliście. Aha, co to są wycieczki? No właśnie, jest ich sporo, tu i tu je organizuję, tylko uwaga, przewodnicy mówią po angielsku. Kolejna rzecz to szafa, maszyna vendingowa, która sprzedaje leki i prezerwatywy. Następnie papierosy. W Hiszpanii nie tak łatwo jest kupić papierosy w sklepach. Nie ma ich na przykład w Aldiku. I e-papierosy. A ze sportu mamy stół do ping-ponga i jakieś coś, ja nawet nie wiedziałem, co to za tor jest w sumie, szczerze powiedziawszy, może ktoś będzie wiedział. Natomiast jakby są 2 stoły do ping-ponga w sumie. Następnie to się chyba nazywa boccia czy coś takiego. Te kulki, tu jest strefa strzelania, łuki, pistolety, tam są animacje, siatkówka plażowa. Także sportu trochę jest. To, co widzicie tam z tyłu, to jest plac zabaw. To jest tyle. Nie za dużo. I boisko, można wypożyczyć sobie za darmo rakiety i pograć w tenisa, albo po prostu pograć w piłę czy w kosza, więc fajna sprawa. No i siłka, mega fajnie wyposażona, w ogóle można pobiegać, pojeździć na rowerze, na Orbitreku, można na maszynach. Pokój, ważna rzecz, pokazuję Wam pokój, łazienka, bardzo ładna, taka schludna, prysznic walk-in, dosyć duży. I pokój jest dosyć schludny, telewizor. Telewizor wyposażony był w HDMI, więc ja sobie wziąłem dla dzieciaków Nintendo Switcha. No, łóżko z jakimś takim widoczkiem z tyłu i taka sofa, która się rozkłada i to właściwie jest ta dostawka. Tam 2 dzieci można wsadzić do tej dostawki, spokojnie się wyśpią, jest dużo miejsca, więc naprawdę bardzo fajnie. Balkon, miejsce do siedzenia. Na niektórych balkonach są leżaki, na niektórych ich nie ma, ale te balkony są generalnie bardzo duże, więc fajne miejsce. No i cóż, pokój jakby jest schludny, codziennie pani sprzątaczka sprząta. Co ciekawe, tu są jakieś takie drzwi były i okazało się, że one są do pokoju obok. Tam są też drzwi, więc to nie jest tak, że sobie sami przejdziemy. Ale można wziąć taki pokój podwójny. Szafa. Dlaczego ja ją pokazuję? Bo ona jest bardzo mała. Ciężko się było z nią nie rozpakować na 2 tygodnie.
No i cóż, i to tyle. Aha, ręczniki są wymieniane, można mieć wymieniane codziennie. Teraz animacje, słuchajcie. Animacje, codziennie było mini disco, w tym miejscu też były jakieś tam inne animacje dla dorosłych, jakieś pokazy, magii, coś tam jeszcze, bingo, Anglicy są fanami tego bingo, więc generalnie można było tam postawić 10 euro i sobie w to bingo pograć. No i ci animatorzy dla dzieciaków bardzo fajnie to prowadzili. Później dla dorosłych to już było jakieś takie... Ja za tym nie przypadałem, powiem szczerze. Wolałem iść na drinka do baru. No i co? No i teraz bar. W barze jest kawa z ekspresu, sangria, 3 rodzaje wina, białe, czerwone i różowe, piwko zero, piwko prawdziwe, no alkohole lokalne tak zwane i jakiś tam Baileys do kawy, Baileys też lokalny i do tego napoje z automatu, tam marki Pepsi, a z tyłu też rzeczy do kupienia, jakieś tam chipsy, nie chipsy, przekąski, lody i Kinder jajka. Także to bardzo fajnie, były wyposażone, obsługa była mega sympatyczna w ogóle, te panie i panowie naprawdę bardzo fajni, mówią po wielu językach. A teraz przechodzimy do posiłków, słuchajcie. Ja mówię tak dosyć szybko i podaję to szybko, bo wiem, że nikomu się nie chce długich filmów oglądać. Na śniadanko pieczywo słabe, mega, tostowe, jakieś takie odpiekane na zimno. Jeden był chleb taki prawdziwy, jakieś takie obkłady, szyneczki, sery. Do tego jakieś pasty, paprykarz, no, powiem szczerze, że ja lubię jeść takie trochę zdrowsze śniadanka i to nie było takie wcale proste, bo tu jest wszystko zacukrowane. Owoce, także naprawdę fajnie. No, dla Anglika bekon i fasola musi być, więc z racji tego, że Anglików było sporo, to takie rzeczy były bardziej raczej ciężkie. Te parówy nie najlepsze, przyznam szczerze. Napoje gazowane i te takie pseudo-nektary do picia, ale herbatki też można się było napić, akurat piwo nie działało jeszcze podczas śniadania. Płatki, ale to znowu wszystko było na słodko, nie było zwykłych kukurydzianych, ciasta jakieś takie z wypieku, croissanty były bardzo dobre, w ogóle one znikały, tam aż kolejka się ustawiała zawsze po te croissanty, ludzie brali ich naprawdę dużo i po prostu żywili się bardzo mocno. Ta kawa z tego ekspresu, słuchajcie, to jest ekspres, który robi kawę rozpuszczalną, zalewa wodą, więc jakby to nie jest dobra kawa, dobrą kawę można sobie wypić w każdym barze za 2,20 euro. I co dalej? No, jakby pełno owoców, tych cytrusowych, ale też takich krojonych, jogurty słodkie. To się nazywa Zdrowy Róg i tam były jogurty naturalne, szyneczka bardzo fajna, różne tam mleka bez laktozy, owsiane i tak dalej. Owsiane w szczególności dla tych ludzi beznabiałowych. No i co? No i jaja. Te jajo smażone, co tutaj jest w tym podgrzewaczu, to się nie nadaje, bo to jest jakieś z wody. No, więc można się żywić bananami, albo chyba, że po prostu ktoś nie przykłada do tego wagi, je dosyć, tak bym powiedział, bardziej kalorycznie, bardzo tłusto, ja akurat muszę uważać na cholesterol, więc nie jem. Ale za to pan robi te jajka sadzone, przy czym jakby, no tam też zawsze jest dosyć duża kolejka, do tego trzeba tam powiedzmy, że 5 minut odstać. Naleśniczki można sobie zjeść. Te naleśniki akurat były fajne, takie małe, z jakimiś tam sosami właśnie słodkimi, z cukrem, pudrem, także naprawdę spoczko. Słuchajcie, da się jeść. Aha, i to ważne, na śniadanie jest zawsze to samo, tak? To nie jest tak, że tu się coś pojawi egzotycznego. A to jest już obiad. Obiad? Tak, obiad. Nie, przepraszam, to jest jakby snack bar. I tu też sałatka, pizza, makarony, no jakieś tam takie warzywa w salaterkach, więc można było sobie pojeść i całkiem było to takie spoko. Generalnie uważam, że tego jedzenia jest bardzo dużo i bardzo fajne, więc już na obiady i na kolację, o tym mówię jakby cały czas. Te gulasze, te paeje są naprawdę niezłe, no jakby gorzej było ze śniadaniem. Te gotowanie na żywo za to na obiady było słabe, bo oni to wszystko przesuszali. Ryby były tak suche, że się ich jeść nie dało, a te mięsa no też mogłyby być trochę dłużej tam trzymane, no ale co zrobić.
I naprawdę, słuchajcie, ja z jedzenia byłem zadowolony. Przytyłem 3 kilo podczas 2-tygodniowego wyjazdu, więc jakby faktycznie tak zawsze było, a może jeszcze tego spróbuję, może jeszcze tamtego spróbuję. I na koniec owoce i jeszcze do tego lody. Lody jakieś takie były Danona, więc naprawdę też dosyć smaczne. No, także było fajnie. A to kolacja w ogóle w restauracji, która jest przy samej plaży. Tam można sobie się zapisać i iść. Jedzenie jest takie samo jak w tej głównej, ale jest po prostu bardziej ładnie, bo albo jemy nad samą plażą, albo w tej restauracji w środku, która jest o wiele ładniejsza i bardziej posprzątana. My akurat trafiliśmy, jak były owoce morza, tam codziennie jest coś innego, ale to jakieś meksykańskie, japońskie, czy tam azjatyckie to się chyba nazywało. Natomiast no to jest po prostu smaczne, tak? Na co ja musiałem uważać, żeby nie było zbyt tłusto. A to z kolei jest właśnie przekąska taka całodniowa. Te kurczaki grillowane były, znaczy z rożna były super. Pizza też była nawet niezła, no tam parówy i hamburgery to już średnie. Tych owoców i warzyw było bardzo dużo zawsze, także to spokojnie można było pojeść. I słuchajcie, o jedzeniu skończyliśmy, teraz pokazuję wichurę, bo akurat tego jednego dnia była. Okej, no i teraz jak już obejrzeliście wszystko, ja jeszcze wszystkiego nie nagrałem, jak to mówię, ale jak już obejrzeliście wszystko mam w głowie, to czas na końcówkę i na te moje porady, podsumowanie. Więc tak, pierwsza w ogóle moja prośba, tak naprawdę, proszę zasubskrybujcie mój kanał, bo to jest dla mnie jakby mega ważne, to się dużo nie pojawia tak naprawdę, ale jakby będę wiedział, że to co tworzę jest dla Was fajne. Jeżeli skomentujecie, na pewno odpowiem, bo jakby tych komentujących jest niewielu. Jeżeli ktoś ma do mnie jakąś radę, jeżeli coś inaczej nakręcić w kolejnym filmie, jak będę na kolejnych wakacjach, to chętnie wysłucham. Teraz tak, ok, obiecałem lifehacki, czyli te porady, co zrobić, żeby było fajnie, więc tak. Słuchajcie, jeżeli jedziecie więcej niż 3 czy 4 osoby, to pokombinujcie sobie, rezerwując to, ile osób w którym pokoju. Tak? My jechaliśmy w 6 osób, bo akurat jechaliśmy z teściami. Natomiast okazało się, że zaoszczędziliśmy 2000 zł na tym, że jedno z naszych dzieci było na rezerwacji z teściami, a drugie z nami, niż jakbyśmy zarezerwowali dwójkę naszych dzieci z nami w pokoju, a teściowie sami pokój dwuosobowy. To też nie był taki sam pokój, więc jakby nie miało to żadnego znaczenia. Teoretycznie TUI twierdziło, że dzieci są tu bezpłatne, a płacimy tylko za ich lot, bo tam ze względu na ich wiek, a praktycznie wyszło tak, że cena rezerwacji była 2000 zł niższa, więc jakby naprawdę warto i to polecam pokombinować, jeżeli będzie Was więcej osób, tak? Okej, wiem, że nie każdy jakby lata w 6 osób lub więcej, natomiast warto pokombinować. Te pokoje są 3-4 osobowe, więc jakby warto jednak sprawdzić, tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, pamiętajcie o tym, że są pewne rzeczy, których tutaj nie ma opisanych w hotelu, a które warto zrobić. I jak jedziecie na wycieczkę, wypożyczycie samochód i wrócicie, albo w ogóle na wycieczkę z TUI czy z czegokolwiek innego, wiecie, że wrócicie po 21, czyli już kolacji tutaj nie będzie, to warto się zapisać wcześniej w hotelu na kolację. Bo po prostu oni zapisują sobie w notatniku i otworzą dla Was restaurację, gdzie nie będziecie mieli pełnego spektrum, ale dostaniecie tam możliwość skorzystania z chleba, jakimś tam wędlin, serów, pomidorka, czego tam jeszcze, napojów, więc jakby spokojnie zjecie kolację i tyle tylko, że trzeba to wcześniej ogarnąć. Tak więc to jest jakby taka ciekawa rzecz. Cóż, o pozostałych rzeczach powiedziałem na początku, czyli sklepy tak naprawdę, ale to jest też jakby warte zwrócenia uwagi, że są one tu blisko i nie trzeba korzystać z tego hotelowego. Sorry za tą zawiechę, zasło mi w gardle. I jeżeli, kolejna rzecz, jeśli jakby Wasza pociecha ma urodziny narbowe i chcecie je hucznie wyprawić, to można zamówić sobie tort w recepcji, kosztuje 20 euro, więc myślę, że nie dużo, tyle co tort w Polsce i oni ten tort Wam załatwią. Jeżeli chcecie w ogóle jakieś ładne kolacje, kolejna porada ciekawa, to umawiajcie się jak najczęściej na kolacje, które są w mini restauracji za snack barem, bo tam po prostu są one takie bardziej wystawne, tak? Czyli jakby ładnie jest to zrobione. Musicie iść po prostu do recepcji i zapisać się
na pojutrze, tak? Czyli nie na dzisiaj, nie na jutro, tylko na pojutrze. Czasami zapisują nawet na jutro, a czasami na dzień bieżący, ale generalnie jak się zapiszecie tam 2 dni wcześniej, to będziecie spokojnie zapisani i tam po prostu jest tak, jest ładnie, jest posprzątane, ładny stół i tak dalej, ciekawe jedzenie, więc jakby warto i polecam, a nie jeść w tej głównej restauracji kolację, bo ona tam jest jak jest, tak? No to o tym powiem gdzieś przy części kolacyjnej. Więc słuchajcie, to jest tyle, jeżeli chodzi o tego typu porady, a teraz moje podsumowanie. No czy warto było tu przyjechać, tak? Więc wydaje mi się, ja jestem przekonany, że tak, mi się to podobało. Jakość, cena super moim zdaniem, tak? Bo wiecie, no kurczę, mogę jechać. Chwilowo mnie nie stać. Natomiast jakby każdy może jechać do Dubaju za 50 000 do 5-gwiazdkowego hotelu, no i tam będzie miał turbo rewelacje, tak? Natomiast jakby chodzi o to, żeby z pieniędzy wyciągnąć jak najwięcej i myślę, że ten hotel dużo daje, tak? Te atrakcje, które są naprawdę super. Aha, no właśnie, żebyście mogli sobie porównywać. Ja za tą, powiedzmy, za 3 osoby, tak? Bo to, tak miałem to na rezerwacjach, tak mi jest najłatwiej. Na 2 tygodnie w środku wakacji zapłaciłem 22 000, czyli za 2 dorosłych i 1 dziecko. I uważam, że to jest jakby dobra cena, no bo te atrakcje są tu super. Co tu jest takim minusem? No to, że tu generalnie jest trochę nieposprzątane, tak? No, że wszędzie się coś klei, że pokój dostaliśmy brudny, jak powiedzieliśmy pani sprzątaczce, tu posprzątać, tam posprzątać, pokazaliśmy palcem, to było posprzątane. Ale na sam początek to tam coś się kleiło, coś było do zasłony przyklejone, wyglądało trochę, coś tam małego pawiana to puścił, no słabo, nie? Restauracja, jaką mamy metodę, jeżeli chodzi o posiłki, te panie ścierają, czyszczą stoły w taki sposób, że zgarniają wszystko na ziemię, tak? Więc jakby to, że tam stoimy na frytkach, sosie i czymś innym, no jest tutaj standardem, tak? I one tu czyszczą dopiero po zamknięciu, więc no trochę takie, no słabe. Natomiast słuchajcie, no kurde, tak jak mówię, no 50 000 Dubaj i takich rzeczy nie będzie, nie? A z kolei cały ten wodny świat, to wszystko jest naprawdę rewelacyjne. Te baseny, ta cała tutaj jakby opieka, te dodatkowe rzeczy. Na przykład kolejna ta rzecz, nie powiedziałem o tym nigdy wcześniej, to, że przyjechaliśmy tutaj o 3 w nocy i dostaliśmy na przykład taką, nie wiem, kolację, śniadanie, ciężko powiedzieć, co to był za posiłek, natomiast jakby na dzień dobry po prostu zostawiliśmy rzeczy w pokoju i pani powiedziała w recepcji, że możemy sobie jeszcze zjeść, bo oni specjalnie na nasze przywitanie wiedzą, że jesteśmy głodni, zostawili i tam 50 osób z polskiego autokaru po prostu wparowało do restauracji i sobie zjadło, no i fajnie, nie? Więc jakby naprawdę jest tu fajnie, jest to Hiszpania, tak? Więc co tu można zrobić? No można zobaczyć bardzo wiele rzeczy, Rondę, Pałac Nasydów, no jakby, czyli tą całą Grenadę, Alhambrę, Sewillę, to wszystko można obejrzeć, tak? No naprawdę Gibraltar, no po prostu cud. Ja w ogóle w tej okolicy jestem już któryś raz, bo mi się mega Hiszpania podoba i to wszystko sobie można pozwiedzać, więc to nie jest tak, że znowu jest to hotel tak jak w Turcji, gdzieś tam na pustyni. Dlatego polecam, mi się tu podobało, no ma pewnie swoje jakieś tam minusy, natomiast ma też swoje plusy i mam nadzieję, że ta fontanna z tyłu mnie nie zagłusza. Więc słuchajcie, jeszcze raz dzięki wielkie za obejrzenie mojego filmu i naprawdę proszę o tą subskrypcję, bo będę wiedział, że po prostu, że to jest fajne. Pozdrawiam tych, którzy subskrybują. Cieszę się, jesteśmy taką grupą jak klasa szkolna. Na razie mam nadzieję, że będzie trochę więcej. Trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć!